Cześć, ja nazywam się Jakub Siedler, witam w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Kontynuujemy dzisiaj temat chłodziw, czyli tych prezentacji, które uzyskałem od Blazera w trakcie szkolenia styczniowego. Wiem, widzicie je znacznie później, no ale to tam tak mi się w grafiku poukładało. Też jak widzicie, nie jest to odcinek po odcinku, żeby Was nie zanudzić, tylko są pewne przerwy między nimi. Ostatnim razem powiedzieliśmy sobie o takich totalnych podstawach, jak się dzielą chłodziwa i tam najważniejsze rzeczy w nich. Dzisiaj natomiast powiemy sobie o tym, jak poprawnie dobrać chłodziwo i czym się różnią konkretne grupy produktowe i ogólnie różne chłodziwa na rynku od siebie, tak żebyście mogli potencjalnie sami dobrać odpowiednie chłodziwo albo skontrolować, czy to, które macie, jest na pewno odpowiednie i czy nie wypadałoby się zastanowić może nad zmianą chłodziwa na inne, bo czasem dobiera się chłodziwo pod jakąś produkcję, ale ta produkcja sobie ewoluuje, zmienia się i wtedy czasem chłodziwo powinniśmy też zmienić. Zapraszam do oglądania. Kolejna prezentacja oparta o Blazera, co oznacza, że znowu dzięki uprzejmości Etienne'a, dziękuję Ci bardzo Etienne, thank you very much, bo bez Ciebie bym tego nie mógł zrobić, bo bym po pierwsze nie miał o tym pojęcia, po drugie nie miałbym super materiałów do wykorzystania, więc lecimy. Ostatnim razem sobie powiedzieliśmy, jakie są role chłodziwa, czyli głównie chłodzi, smaruje i spłukuje, ale jest też cała masa dodatkowych funkcji, które widzicie po prawej stronie. Powiedzieliśmy też sobie, jaki jest podział. Jeżeli nie pamiętacie, możecie wrócić do poprzedniego filmu, ale co do zasady wodno-rozcieńczalne dzielą się na emulsje i roztwory. W roztworach mamy pełne syntetyki, które nie zawierają żadnych olejów ani emulgatorów, a w emulsjach mamy bazy mineralne i estrowe. I te chłodziwa estrowe na bazach roślinnych często nazywa się syntetykami albo półsyntetykami, mimo tego, że co do zasady one syntetykami dalej nie są, ale takie nazewnictwo często się przyjmuje. Natomiast po drugiej stronie barykady są zwykłe oleje, które są u nas na tyle rzadko używane, że na razie je sobie możemy pominąć, chyba że pracujecie na automatach wzdłużnych. I powiedzieliśmy też sobie o tym, że zawartość tego głównego oleju w chłodziwie, w beczce jest stosunkowo niska, bo jak widzicie w wypadku koncentratu jest to poniżej połowy. Cała reszta to są wszelkiej maści dodatki, które mają poprawiać nasze chłodziwo, być od razu dodatkami w zbiorniku, żeby żadnych dodatków nie dolewać osobno, tak jak w niektórych chłodziwach zalewamy chłodziwo i musimy od razu dolać jakieś addony. Nie. Blazer ma wszystko w jednej paczce. No i te dodatki do chłodziwa to jest ponad połowa zbiornika, także one są bardzo, bardzo istotne. Więc zaraz zobaczycie, że nie tylko bazy wpływają na to, co się dzieje, bo chłodziwa na tych samych bazach mogą mieć zupełnie różne właściwości w środku. Powiedzieliśmy też sobie o tym, że ten podział chłodziw wynika z tego, że wszystkie bazy olejowe, wszystkie chłodziwa na bazach olejowych wymagają emulgatorów. Więc mamy emulgatory, które są takimi długimi łańcuchami przyczepianymi do bardzo malutkich kropelek oleju, dzięki czemu mogą one łączyć się z wodą, natomiast roztwory pełne syntetyki tego nie potrzebują. No i nasze bazy olejowe mogą dzielić się na bazy olejowe mineralne z ropy, które mają gorszy układ cząsteczek, albo estrowe z roślin, które mają lepszy. No i oczywiście mamy te nasze pełne syntetyki, które są wolne od oleju, mają bardzo prosty skład chemiczny i są zupełnie przezroczyste. No i jedną z grup Blazera w tych chłodziwach na bazach mineralnych jest Blazokat. Blazokat jest bardzo ciekawy, bo co do zasady nie chcemy mieć bakterii w chłodziwie, prawda? Więc chcemy na tym wykresie podążać tą czerwoną linią, czyli żeby nasze bakterie w chłodziwie, te, które są w wodzie naturalnie, bo każda woda zawiera jakieś bakterie, od razu żeby spadły do zera, żeby wszystko było zamordowane. Natomiast Blazokat to linia, która powiedziała nie, zróbmy zupełnie na odwrót. Kieruje się tą niebieską linią. My chcemy, żeby od razu nabudowała się bardzo, bardzo silna armia, bardzo duża ilość bakterii w chłodziwie, tylko że samych odpowiednich bakterii. Czyli tam są zaszczepione dodatkowe bakterie i odpowiednie środki do ich rozwoju, dzięki czemu jak już te dobre bakterie przejmą tak naprawdę nasz zbiornik, to te złe bakterie nie mają wtedy możliwości wejścia do naszego zbiornika, czyli nie mogą nam tego chłodziwa psuć. No i największą zaletą jest to, że z racji tego, że nie mamy żadnych bakteriocydów, środków niszczących bakterie,
to też te chłodziwa z grupy Blazokat są bardzo dobre, właściwie najlepsze chyba nawet dla nas jako dla operatorów. Brak antybakteryjnych, no to wiecie, to tak jak myjąc za przeproszeniem kibel, chcecie raczej założyć maseczkę i rękawiczki w miarę możliwości, bo te wszystkie chlorowe wynalazki nie są dla Was za dobre, tak samo chłodziwo nie jest dla Was za dobre, a Blazokat trochę to rozwiązuje, bo nie ma tych rzeczy, które są takie bardzo szkodliwe dla nas, dla ludzi. I jest też bardzo uniwersalny. Blazokaty możemy dobrać właściwie do każdego materiału i zawsze znajdzie się odpowiedni produkt, również w wersji bezaminowej. Natomiast wady, nie jest to chłodziwo automatyczne. Znaczy się, to chłodziwo ma tendencję do pienienia się, bo z racji swojego składu no, miewa takie tendencje. Zwykle ta woda musi być odpowiednio twardsza, żeby się nam nie pieniła. O tym mówiłem, o pienieniu, ale będzie o tym jeszcze później slajd. No i też wymaga troszkę więcej obsługi, dlatego że to chłodziwo ma tendencję do zostawiania troszkę większych nalotów na detalu, na ścianach, do wyprowadzania trochę większej ilości tego chłodziwa w wiórach, co oznacza, że na przykład dolewki tego chłodziwa zwykle muszą być troszeczkę mocniejsze niż w wypadku niektórych innych produktów. Także jest to rozwiązanie dobre do niektórych sytuacji, ale no, nie zawsze idealne. Dokładnie w drugą stronę działa Bikul. Bikul to linia, która ma taką bardzo standardową strukturę, znaczy się tą czerwoną linię, czyli zawiera dużo bakteriocydów, więc chcemy zabić wszystkie bakterie, które są, wszystko co jest powiedzmy pochodzenia nieolejowego, wszystko co jest glonem albo mikrobem ma umrzeć i mamy mieć czyściutkie chłodziwo od tego. Wadą jest to natomiast, że bakterie, jak wszystkie inne stworzenia na świecie, ewoluują. I jeżeli pracujemy na takim chłodziwie długo, na przykład 10 lat na jednej obrabiarce i zalewamy ciągle tym samym chłodziwem, to gdzieś pojawią się bakterie, które nauczą się przeżywać w tym środowisku pełnym bakteriocydów, środków antybakteryjnych i one zaczną się rozwijać. I to jest powód, dla którego chłodziwa wszystkich marek, które polegają na zabijaniu bakterii, powinniśmy co jakiś czas zmieniać, bo wtedy będziemy mieli różne bakteriocydy, które będą różne bakterie mogły zabić. Ewentualnie no, możemy zawsze wrócić do tego tematu Blazokata, który będzie najlepszym rozwiązaniem, no ale to jest opatentowana technologia, to robi tylko Blazer, z tego co mi wiadomo. Zaletą Bikula jest oczywiście to, że one są bardzo stabilne. Przez to, że nie musimy pilnować tej poprawnej ilości bakterii i tak dalej, one trzymają się dużo dłużej w zbiorniku, dużo rzadziej trzeba je wymieniać, mają trochę lepszą jakość, jeżeli chodzi o możliwości obróbkowe. Możemy je stosować na miękkiej wodzie, mniej się pienią, mniej się ich zużywa, możemy też na nich szlifować i znów z racji tego, że są na olejach mineralnych, mają stosunkowo wysoką uniwersalność, co oznacza, że jakby dużo z tych chłodziw z grupy Bikul, tak samo jak z grupy Blazokat, nadaje się właściwie do każdej obróbki. To są chłodziwa bardzo uniwersalne, tak po prostu mówiąc. Natomiast to również jest chłodziwo na bazach olejów mineralnych, w przeciwieństwie do Wasco, które jest chłodziwem estrowym. I tak jak wspominałem i znowu o tym wspomnę, one są bez oleju mineralnego, co oznacza, że niektórzy nazywają je syntetykiem, ale tak naprawdę nie należy tego nazywać syntetykiem. Wszyscy dostawcy chłodziw, którzy Wam powiedzą, to chłodziwo to pełny syntetyk, to zapytajcie się go, to co, bez olejów i emulgatorów? I oni wtedy powiedzą, no nie, no na bazach estrowych. Dla mnie chłodziwo na bazach estrowych to nie jest pełny syntetyk, bo to dalej jest coś naturalnego. Syntetyczne oznaczałoby, że nie jest naturalne, ale abstrahując. Wasco jest oparte na bazach estrowych, czyli nie posiada w sobie oleju pochodzącego z ropy naftowej, tylko same oleje z roślin. Dlaczego to jest dobre? Dlatego, że one mają dużo lepszą strukturę. One dużo lepiej przylegają do narzędzia i do przedmiotu, tworząc dużo lepszą tą powłokę smarującą, prawda, pomiędzy nimi. Co do zasady, Wasco powinno zawsze spowodować zmniejszenie zużycia narzędzia, możliwość osiągnięcia lepszych efektów obróbkowych, lepszej jakości powierzchni. Wasco pod tym względem po prostu jest produktem Supreme. Daje lepsze warunki obróbki, daje lepszą obróbkę, daje dłuższe życie narzędzia, jest dalej bardzo uniwersalne i nadaje się też i do twardej, i do miękkiej wody, zależnie od gatunku. Natomiast wadą jest to, że produkcja chłodziwa opartego o oleje estrowe niestety jest znacznie droższa. Co oznacza, że jeżeli taki Blazokat czy Bikul, strzelam tutaj, będzie Was kosztował, nie wiem, 30-40 zł za litr, tak Wasco to będzie bardziej 50-60 zł za litr. Czyli powiedzmy ta różnica 20 zł na litrze, jeżeli bierzecie 25 litrów, to jest co? 50 to jest 500 zł. 500 zł jest różnica na kanistrze, czyli 500 zł jest różnica na jednym zalaniu maszyny. Natomiast Wasco wytrzymuje też zwykle dłużej. Ta struktura chłodziw estrowych zwykle jest bardziej stabilna, co też oznacza, że mimo tego, że płacimy trochę więcej za kanisterek, to może się okazać, że tak naprawdę ono nie będzie droższe w użyciu. Dlatego co do zasady, jeżeli nie wiecie, jakie chłodziwo wybrać, a chcecie mieć dobry produkt, najlepszy produkt, ja mówię Wasco.
Wasco pewnie 7000, tak jak mnie nauczył też mój szanowny kolega Wojtek Kalisz, pozdrawiam Cię Wojtku serdecznie. Wasco jest po prostu tym najlepszym produktem, tak? Nie ma tutaj wtedy za i przeciw, są właściwie tylko za, no, nie licząc trochę wyższej ceny. No i na samym końcu mamy czyste syntetyki. To są te prawdziwe syntetyki, one nie mają w ogóle olejów, one są totalnie przeźroczyste. Jak je nalejecie do szklanki, nie widać, że to jest coś innego niż woda. Titan z Titans of CNC bardzo te syntetyki reklamuje u siebie na kanale, na hasach, możecie je tam zobaczyć nieraz. One są bardzo proste w obsłudze, one świetnie wyrzucają z siebie cały olej, który się pojawi w chłodziwie, ze smarowania, z prowadnic, z detali, przez co bardzo łatwo ten olej się odprowadza, on w ogóle nie emulguje, no bo one nie mają w ogóle emulgatorów, więc nie wiążą tego oleju. Natomiast nie do każdej obróbki one się nadają, to jest pierwsza rzecz, one nie są tak uniwersalne, wymagają bardzo miękkiej wody, zwykle bardziej miękkiej niż macie w kranie, zwykle to musi być woda po prostu zmiękczana albo demineralizowana. No i były takie czasy, gdzie wielu producentów maszyn zakazywało używania tych pełnych syntetyków bezolejowych, dlatego że wielu producentów maszyn bazowało na tym, że chłodziwo ma też smarować niektóre elementy maszyn. Więc dowiedzcie się u swojego producenta maszyn, czy Wy możecie w ogóle zastosować chłodziwo w pełni bezolejowe, czy ono u Was będzie legalne, do użycia legalne to złe słowo, ale czy ono nie będzie na przykład podstawą do unieważnienia gwarancji, albo czy po prostu nie jest niezalecane, bo czasem możesz to robić, ale ja bym tego nie robił, to może wtedy lepiej tego nie robić. Te produkty też są zauważalnie droższe. No i takie szybkie zestawienie chciałem Wam pokazać kilku produktów wodorozcieńczalnych Blazera, które są pewnie z tej grupy, którą macie u siebie. Więc jeżeli dzisiaj używacie Blazera, to pewnie właśnie tutaj na tej tabelce zobaczycie. Wielu z Was korzysta z 610. Bikul 610. Jego największą zaletą jest to, że jest uniwersalny pod względem wody. Twarda, miękka, wszystko działa dobrze. Uniwersalny pod względem materiału, obrabia wszystko, również mosiąc, a mosiąc, jak wiecie, zawiera w sobie miedź, a miedź jest problematyczna w chłodziwie, no bo powoduje zazielenienie i psucie się chłodziwa. Tutaj Blazer zakłada sobie taką granicę około 30%. Jeżeli około 30% Waszego skrawania to mosiąc, to możecie dalej korzystać z niego. Nadaje się do szlifowania, jest właściwie fajnym chłodziwem i tutaj macie też ten faktor na końcu, czyli współczynnik odczytu refraktometrycznego. Jeżeli nie pamiętacie, jaki jest u siebie, to tutaj też na tej tabelce on będzie podany. Inne popularne chłodziwo 660, bardzo podobnie, tylko że ono raczej nie w stronę mosiądzu, bo on nie będzie nam wyciągał i wiązał poprawnie tych środków miedziowych, tylko raczej bardziej w stronę aluminium. On jest do wszystkich materiałów, nadaje się natomiast też dobrze do obróbki aluminium. Jak wiecie, aluminium często wymaga specjalistycznych chłodziw, 660 jest to i całkiem fajnym wyborem, jeżeli chcecie obrabiać dużą ilość alu. Wasco 6000 to jest pierwszy z produktów z grupy Wasco, który dzisiaj chciałem Wam pokazać. Żeliwo, stal tytan, właściwie wszystko, szlifowanie również możliwe, bardzo stabilne pH. To chłodziwo się nie psuje, to chłodziwo nie kiśnie, no bo jest z grupy Wasco, jak pamiętacie, jest oparte o oleje estrowe. Blazokat 201, również takie bardzo fajne rozwiązanie, troszkę podobne do 660, czyli nadaje się do wszystkiego, również do alu, natomiast od Bikula różni się tym, że jest z grupy Blazokat. Być może pamiętacie, to jest ta grupa, która ma w sobie rozwinąć bakterie, czyli ona wymaga troszkę więcej uwagi, troszkę bardziej się może pienić, troszkę więcej może zostawać na ściankach i na detalach, no ale będzie trochę lepsza dla operatora, więc ma ten cały BC Philosophy, nie? Blazokat Philosophy, oni tak to ładnie po swojemu nazywają, ten cały ich opatentowany sposób tworzenia chłodziw. Mamy jeszcze Bikula MC600, to jest takie bardzo standardowe, bardzo ekonomiczne chłodziwo. Ono po prostu jest stosunkowo tanie, głównie do obróbki stali, dość uniwersalna obróbka stali, jeżeli jesteście jakimś podwykonawcą, który raczej się nie pcha w alu i nie pcha się w jakieś nadstopy albo w żeliwo, to 600 będzie tania i ok dla Was. Nie będzie to najlepsze chłodziwo na rynku, ale będzie w porządku. No i mamy Moteka, który jest jeszcze bardziej pod tym kątem wyrozumiały, bo jest do wszystkiego łącznie z alu tym razem, ale posiada też niektóre jakby certyfikaty automotywowe i jest dedykowany do automotywu. Tam, gdzie tego chłodziwa przerabia się bardzo dużo i chcemy mieć jego stosunkowo niską cenę, prawda? Wiecie, że w automotywie z tymi biurami i z tą ciągłą produkcją wylatuje tego masa, więc taki Motek byłby dla Was dobrym produktem. I teraz chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedno, na współczynnik odczytu refraktometrycznego. Zauważcie, mamy dwa Bikule, 610 i 660, ale mają zupełnie inny współczynnik odczytu refraktometrycznego, 1,4 i 1,0. Istnieje taka opinia, którą ja też powielałem, dopóki się nie dowiedziałem, że jest błędna, że współczynnik odczytu refraktometrycznego świadczy o jakości chłodziwa, że im wyższy, tym lepszy, bo tym bardziej syntetyczne chłodziwo. Nie, myliłem się, jest to kłamstwo.
tak naprawdę ten współczynnik mówi Wam trochę o tym, ile wody jest dolane do chłodziwa. I wiem, brzmi to źle, no to co, 40% wody jest dolane do 610? Nie, chodzi po prostu o to, że niektóre dodatki, które są dodatkami do tego chłodziwa, jak pamiętacie, sam olej to jest mniej niż połowa beczki, cała reszta to są dodatki, są po prostu tylko wodno-rozcieńczalne. Więc musi być czasem dodane troszeczkę wody, która zakłamuje Wam wtedy odczyt. I chłodziwa, które mają wyższy współczynnik refraktometryczny niż 1, po prostu mają takie dodatki, które są tylko wodno-rozcieńczalne i one muszą być rozcieńczone wstępnie, zanim zostaną dolane do beczki i wysłane do Was, żebyście mogli, prawda, to chłodziwo już sobie przerobić na emulsję u siebie na hali. Chłodziwa, z których pewnie korzystacie rzadziej, ale może ktoś tutaj, który z nich ma, 640 CL żeliwo. To jest CI, przepraszam, Cast Iron. To jest typowe chłodziwo do żeliwa. Jeżeli macie żeliwo, to jest Wasz wybór, 640 CI. Vasco 601, bardzo wydajne, fajne chłodziwo, trochę podobne do 6000 z grupy Vasco, więc na olejach estrowych. Vasco 7000. Chłodziwo to takie wysokiej jakości, high-endowe, które nadaje się już do bardzo wymagających obróbek, do narzędziowni, tam gdzie robicie stale wysoko utwardzane, do aeronautyki, tam gdzie macie tytan, tam gdzie macie aluminium, dural, tego typu rzeczy. I on tutaj, zależnie od wersji, może być wersja 0.1 albo 0.3, jedna z nich jest do twardej wody, druga do twardej i miękkiej, ale ta wersja do twardej wody posiada też te wszystkie zgody niektórych producentów samolotów. Wydaje mi się, że Vasco 7000 jest akurat od Boeinga, czyli jeżeli dla nich produkujecie, to być może będziecie mieli narzucone, że musicie użyć jedno z tych chłodziw, w którym może być 7000, które dla mnie też po szkoleniu i po tym, co się dowiedziałem i po tym, jak pogadałem, Vasco 7000 jest dla mnie wyborem numer 1. Jeżeli nie wiecie, jakie chcecie chłodziwo, pewnie chcecie Vasco 7000, no oczekujcie, że ono będzie w miarę drogie. No i na końcu mamy produkt Synergy 735, która nadaje się do wody demineralizowanej i Synergy 915, która nadaje się do wody demineralizowanej lub wody bardzo miękkiej. Znów tutaj charakterystyki tych pełnych syntetyków grupy Synergy są takie, że są bez zapachu, bez koloru, są zupełnie jak woda. Nie czuć, że to chłodziwo, mimo tego, że jest to chłodziwo. 915 nadaje się do szlifowania, natomiast 735 znowu jest bardziej uniwersalna pod względem materiałów, które obrabiamy. Także to są takie rzadziej używane przez Was, ale 7000 pewnie nie jeden z Was ma zalane. No i zwłaszcza jak jesteście na Małopolsce albo na Świętokrzyskim zlokalizowani, to pewnie Wojtek Was namawiał na 7000 i no ja tutaj muszę się z nim zgodzić, że to jest pewnie najlepszy wybór. Więc podsumowując dobór chłodziw, ale to jeszcze nie będzie koniec filmu, spokojnie. Należy pomyśleć, na czym pracujemy teraz, czyli jakie teraz mamy chłodziwo, jakie ono ma cechy, które nam się podobają, jakie nam się nie podobają, na jakich bazach jest oparte, jak operatorzy na nie reagują, jak radzi sobie z materiałami, które obrabiamy, jakie zostawia pozostałości na maszynie i co chcemy poprawić w tym chłodziwie. No bo w każdym chłodziwie i w każdym produkcie na świecie, narzędziu, maszynie jest coś, co nam się nie podoba. Nie może być tak, wszystko jest super idealnie. Nie, to znaczy, że nie pomyślałem nad tym dość dobrze. Zawsze znajdę jakieś wady. Więc te wady musimy poprawić i musimy się zastanowić nad tym, czy zmieniając chłodziwo na kolejne, nie chciałbym od razu zrobić sobie takiego future proofa, czyli no nie obrabiam dzisiaj aluminium, ale negocjuję jakiś kontrakt z aluminium, albo chciałbym wejść w jakąś branżę, która robi dużo aluminium. To może od razu dobierzmy chłodziwo, które sobie z aluminium będzie radzić, żeby zaraz nie zmieniać po raz kolejny. Musimy dokładnie opisać człowiekowi, który będzie nam dobierał chłodziwo, co obrabiamy, jakie materiały, ale też jakie typy obróbek. Czy na przykład lecicie dużo wierceń głębokich z chłodzeniem centralnym, czy na przykład macie obróbkę bardzo delikatną, bo same wykończenia, czy na przykład żrecie jeżem, wiecie, 60 po wysokości, 20-30 bokiem na ISO 50 na przykładni. Jaką macie wodę? Wodę musimy sprawdzić. Bez sprawdzenia wody nie wolno dobrać chłodziwa, bo twarda, miękka woda ma cholernie duże znaczenie, co mam nadzieję, czego już jesteście świadomi. Czy potrzebujecie jakichś zgód od producentów? Na przykład, czy robicie coś dla aeronautyki, dla kosmonautyki? Jeżeli tak, to dajcie znać, dla kogo my dobierzemy wtedy chłodziwo, albo inny dostawca dobierze Wam chłodziwo, które posiada odpowiednie zgody. No i najważniejsze pytanie, które należy zadać, jeżeli macie większą firmę, to czy chcecie mieć wszystkie maszyny zalane jednym chłodziwem, czy dopuszczacie kilka różnych chłodziw na hali? Bo co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Zawsze można rzucić, ok, to damy Wam Vasco 7000 i jest wszystko ok, ale być może gdzieniegdzie potrzebujecie Vasco 7000, a gdzieniegdzie damy Wam Moteka, który jest nieporównywalnie tańszym chłodziwem, właściwie przez pół cenowo, a też on sobie poradzi. Wtedy wiadomo, trzeba uważać, żeby ich nie zmieszać, bo mało które chłodziwa na bazach estrowych i mineralnych są ze sobą mieszane, chociaż tutaj są pewne zasady, które czasem można zrobić, ale to już pozostawiam jakby w know-how wewnętrznym.
No ale zastanówcie się, czy nie pójść w kilka chłodziw. Długofalowo natomiast wyszkolcie siebie i swoich operatorów, swój dział utrzymania ruchu pod kątem tego, jak to chodziwo poprawnie pielęgnować, jak ważna jest jakość wody, mycie maszyn, pomyślcie nad filtracją bądź też nad skimmerami, żeby usuwać oleje obce, które odgraniczają chodziwo od powietrza, przez co ono szybciej się psuje. Sprawdzajcie regularnie stężenie i jeżeli coś się zaczyna dziać, to pH, bo pH nie sprawdzamy na co dzień, pH sprawdzamy, kiedy coś zaczyna się dziać, bo to pH zwykle nam zaczyna wtedy spadać, chodziwo się psuje albo jakieś poważne zanieczyszczenie podniosło nam pH do niebezpiecznych rejonów i pojawia nam się korozja na aluminium, czarne plamy. No i poprawnie przechowujcie i mieszajcie chodziwo. O tym wspominałem w ostatnim filmie, że chodziwo nie może być rzucone pod płotem przez cały rok i oczekiwać nie możemy, że ono później będzie działać dobrze. Dzięki ślicznie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się z niego czegoś nowego. Słuchajcie, pokazałem Wam takie tajemne rzeczy, które normalnie są zarezerwowane tylko dla osób, które zajmują się dystrybucją tego chodziwa. Natomiast zapytałem, mogę to pokazać, także nie powinno być problemu. Mam nadzieję, że pozwoli Wam to troszeczkę bardziej zrozumieć, że to nie jest tak, że jest tylko jedno chodziwo, które zawsze jest dobre, a jedno jest zawsze złe i zalejmy blazera, będzie na pewno dobrze. Niekoniecznie, bo źle dobrany blazer będzie tak samo kiepski jak najtańsze chodziwo i po prostu trzeba je dobrać dobrze. Jeśli materiał Wam się podobał, jak zawsze, zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeśli coś było nie tak, napiszcie dole w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku już za tydzień.